W roku 1241 miały miejsce bitwy pod Chmielnikiem i Legnicą, które zapisały się w naszej historii jako klęski polskiego rycerstwa podczas najazdu mongolskiego. W szkole uczono mnie, że Legnica była porażką, ale czy jako naród musimy ją celebrować? Czy nie było choć jednego zwycięstwa podczas pierwszego najazdu Mongołów? Otóż był, ale o nim się nie mówi. Chcecie poznać kulisy tej bitwy? Zapraszam. Witam serdecznie w moim podcaście historycznym. Dziś przeniesiemy się do XIII wieku, aby przyjrzeć się bliżej bitwie pod Raciborzem, która miała miejsce 20 marca 1241 roku podczas pierwszego najazdu mongolskiego na Polskę. W pierwszej połowie XIII wieku Europa stanęła w obliczu ekspansji Imperium Mongolskiego. Po podboju Rusi Kijowskiej w 1237 roku Mongołowie skierowali swoje siły na zachód, docierając do Polski w 1241 roku. Ich celem było nie tylko zdobycie nowych terytoriów, ale także osłabienie potencjalnych sojuszników wrogich im państw takich jak Węgry. W styczniu 1241 roku przed głównym najazdem Mongołowie podjęli działania rozpoznawcze na ziemiach polskich. Oddziały pod wodzą Bajdara dotarły przez Lublin do Zawichostu, a inne przez Brześć nad Bugiem aż do Drohiczyna. W lutym Mongołowie ponownie ruszyli na zachód, docierając do Sandomierza, który zdobyli 13 lutego. Polscy książęta zorganizowali mobilizację, a rycerstwo ziemi sandomierskiej i krakowskiej skoncentrowało siły pod wodzą wojewody krakowskiego Włodzimierza w rejonie Miechowa. Starcie z Mongołami pod Turskiem zakończyło się klęską Polaków, zmuszając najeźdźców do chwilowego odwrotu. Właściwy najazd rozpoczął się w marcu, kiedy to armia mongolska licząca około 25 000 ludzi podzieliła się na dwie części. Główne siły pod wodzą Bajdara i Ordy ruszyły na Kraków, natomiast oddział Kajdana skierował się na ziemię Łęczycką i Kujawy, niszcząc miasta po drodze. Pod Chmielnikiem i Tarczkiem siły polskie dowodzone przez wojewodów Włodzimierza i Pakosława stawiły opór, jednak poniosły dotkliwą klęskę, a w walkach zginęli czołowi dowódcy. Mimo przegranej opór Polaków zadał Mongołom straty i opóźnił ich marsz, co dało czas na przygotowanie obrony na Śląsku. Książę opolsko-raciborski Mieszko II Otyły, świadomy zagrożenia ze strony mongolskiej, podjął działania mające na celu wzmocnienie obronności swojego księstwa. Zdecydował się na spalenie mostów na Odrze w okolicy Raciborza, aby utrudnić najeźdźcom przeprawę przez rzekę. Dwudziestego marca 1241 roku oddziały mongolskie dotarły do Raciborza i rozpoczęły próbę przeprawy na lewy brzeg Odry. Zadanie to było utrudnione z powodu zniszczonych mostów. Książę Mieszko II Otyły, dowodząc silnym oddziałem rycerstwa, wykorzystał tę sytuację i zaatakował przeprawiających się Mongołów, zadając im dotkliwą klęskę.
Według przekazu Karola Gromana w walce poległo około 400 Mongołów. Zwycięstwo pod Raciborzem miało istotne znaczenie strategiczne. Opóźniło marsz wojsk mongolskich w głąb Polski, dając czas innym księstwom na przygotowanie obrony. W bitwie Mieszko II wzmocnił załogę grodu w Raciborzu, a następnie udał się z rycerstwem pod Legnicę, gdzie książę wrocławski Henryk II Pobożny organizował siły chrześcijańskie do dalszej walki z najeźdźcą. Mimo sukcesu pod Raciborzem najazd mongolski na Polskę trwał nadal. Kulminacyjnym momentem była bitwa pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku, w której siły polskie poniosły klęskę, a książę Henryk II Pobożny zginął na polu bitwy. Jednakże opór stawiany przez polskie rycerstwo, w tym zwycięstwo pod Raciborzem, przyczynił się do spowolnienia marszu Mongołów i ograniczenia zasięgu ich najazdu na Europę Zachodnią. Bitwa pod Raciborzem jest przykładem skutecznej obrony przed przeważającymi siłami wroga dzięki odpowiedniej strategii. Choć była to tylko jedna z wielu potyczek podczas najazdu mongolskiego, jej znaczenie dla obronności Polski w XIII wieku jest duże, choć nie przypominamy o nim kolejnym pokoleniom. My, Polacy, lubimy celebrować tylko klęski, takie jak bitwa pod Legnicą, Chmielnikiem, ale musimy też pamiętać o drobniejszych zwycięstwach naszego rycerstwa, które wpisuje się w chlubne karty polskiej historii. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do innych moich filmów, poznacie w nich historię mniej znanych bitew i wydarzeń, które wpłynęły na historię Polski i Europy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.